Myślę, że każdy z nas ma w sobie wiele takich wspomnień, w których rektor Krysiński występuje i których odgrywa on taką ciepłą rolę. Ja skończyłem studia oczywiście na Wydziale Mechanicznym, ale moją specjalnością były samochody i ciągniki. A więc niekoniecznie była to specjalność zbieżna z tematyką, która funkcjonowała w Instytucie Maszyn Przepływowych. I pamiętam moją pierwszą rozmowę z panem rektorem. On wtedy wrócił do Politechniki Łódzkiej i rozpoczynał budowanie swojego zespołu. A spojrzał w indeks, spojrzał na moje osiągnięcia. Powiedział: resztę to się pan douczy, zapraszam. A więc ogromne zaufanie do ludzi i budowanie tożsamości na bazie potencjału, który istniał. Jak przygotowywaliśmy czapeczki dla dzieci Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego i one były wzorowane na czapkach politechnicznych. I ja przyszłam z tymi czapeczkami, bo chciałam pokazać rektorowi. Akurat była jakaś ważna delegacja, a wtedy ówczesna pani sekretarka, pani Grażyna, odsunęła wszystkich. Mówi: to dziecko musi do rektora na chwileczkę. I ja z tą czapeczką, nieważne kto tam był, po prostu: panie rektorze, takie piękne czapeczki mamy dla dzieci. Pan rektor: tak, pani Aniu, bardzo ładne. W latach 90. trudno było znaleźć miejsce w Łodzi, w którym można było zaprosić i zorganizować spotkanie, łącznie z uroczystą kolacją, dla gości zagranicznych spoza żelaznej kurtyny. Najlepszym miejscem okazał się dom państwa Haliny i Jana Kresińskich. I tamto odbywało się mnóstwo, tak, mówię mnóstwo, bo wiele to byłoby za mało, spotkań. Regułą było to, że jeżeli przyjeżdżała delegacja zagraniczna, to pani Kresińska organizowała w swoim domu przyjęcie. Dzięki temu pokazywano nasz kraj, Polskę, Łódź, w innym zupełnie świetle niż jeszcze istniejąca na ulicy szara, komunistyczna rzeczywistość. Profesor miał jedną zasadę, o której mi swego czasu powiedział, a mianowicie on nigdy nie hamował inicjatyw ludzkich. Każde spotkanie, które rektor organizował, Rady Rektora, były znakomicie przygotowane. Natomiast najważniejsze jest to, że uczestnik tych spotkań mógł się wypowiadać zupełnie swobodnie, nawet jeżeli jego wypowiedź była kontrowersyjna lub zawierała błędy. Nie narażał się na krytykę. Nie próbował natychmiast zgasić tych pomysłów, dawał możliwość, żeby nad nimi się zastanowić i je przygotować. Większość z nich akceptował i tak, myślę, powstało bardzo wiele bardzo pięknych idei, które w Politechnice Łódzkiej do dzisiaj funkcjonują, się rozwijają. Przecież liceum, IFE, nasz Uniwersytet Dziecięcy, to są pomysły, czwartkowe fora kultury, muzyka na Politechnice, to są wszystko pomysły, które powstały i które rozwijał, które wspierał i które dawały możliwość, że jesteśmy tam, gdzie w tej chwili jesteśmy i tak szeroko podchodzimy do różnych zagadnień i spełniamy tę służebność społeczną. To humanista. Profesor Krysiński to był inżynier, humanista. O ogromnej wiedzy, zainteresowaniach muzycznych, kulturalnych. Rzadko używam słowa autorytet, ale jeżeli myślę o rektorze Krysińskim, to jest to pierwsze słowo, które mi przychodzi do głowy. Był wspaniały, był cudowny. Najlepszy.